Pomyślałem sobie, że poruszymy dzisiaj temat takiego UFO Cube. Chyba tak to się mówi, albo tak to się wymawia. Pisze się w każdym razie CUBE. Jak źle mówię, to oczywiście można mnie zanegować w komentarzach. Można napisać, jak się to wymawia. Za wszelką podpowiedź będę bardzo wdzięczny. Jest to bardzo ciekawa kwestia, dlatego że moi drodzy, chodzi mi o coś takiego, że w 2024 roku pojawiły się pewne nagrania, które też chciałbym tutaj pokazać, ale to spokojnie, do tego czasu jeszcze dojdziemy. Na czym w ogóle polega fenomen takiego UFO Cube i dlaczego w ogóle tak się nazywa ten statek kosmiczny? No fenomen UFO Cube albo Cube, czy jak to tam się wymawia, nie wiem już tam, to jest takie UFO w kształcie sześcianu i ono odnosi się do obserwacji jakichś niezidentyfikowanych obiektów latających, które mają wyraźnie sześcienny kształt i często te obiekty są opisywane jako takie obiekty metaliczne, obiekty ciemne. Czasem te obiekty są również otoczone przez pole energetyczne albo gdzieś tam one są zanurzone w przeźroczystej kuli. Sama nazwa Cube UFO wzięła się właśnie od takiej charakterystycznej geometrii tych obiektów, w przeciwieństwie do klasycznych w ogóle relacji o UFO w kształcie jakichś dysków, jakichś tam trójkątów, czy też w końcu jakichś tam cygar. No i te obiekty mają kształt idealnych albo lekko zdeformowanych sześcianów, gdzie ogólnie takie spotkania miały miejsce. No jak sobie pogrzebiecie po internecie, na pewno znajdziecie troszeczkę więcej, ale chodzi mi na przykład o takie spotkanie pilota samolotu FA-18. To było spotkanie tego pilota w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku. To jest taki jeden z najbardziej znanych przypadków UFO Cube, który właśnie pochodzi z 2018 roku, kiedy pilot myśliwca FA-18 Super Hornet US Navy zauważył taki sześcienny obiekt unoszący się w atmosferze na dosyć dużej wysokości. Ten obiekt był zanurzony w takiej przeźroczystej kuli, co też sprawiało wrażenie pola energetycznego wokół tego właśnie obiektu. No i pilot zgłosił, że UFO nie poruszało się w jakiś sposób konwencjonalny, nie miało widocznych śladów napędu, ani jakichś tam aerodynamicznych powierzchni sterujących. No i zdarzenie to było częścią w ogóle większej serii obserwacji dokonanych przez amerykańskich pilotów wojskowych. Natomiast teraz chciałbym przedstawić takie nagranie właśnie, które miało miejsce w Kolumbii i chodzi mi o rok 2024, więc to jest dosyć ciekawe nagranie. Przypatrzmy się, a później troszeczkę ten temat weźmiemy i omówimy. No i tutaj jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, jak to prześledziliście, widzieliście, jak w chmurach ten obiekt leciał. Oczywiście koniecznie dajcie w komentarzu znać, co o tym myślicie, czy uważacie, że to fikcja, że to prawda, co to jest, co tam się w tej Kolumbii wydarzyło. Może też dotrzecie do jakichś
większej liczby informacji, to koniecznie w komentarzach weźcie i jak najbardziej umieśćcie. No ale niemniej jednak to właśnie nagranie obiegło albo pojawiło się w ogóle w sieci i to było takie doniesienie, że właśnie komercyjni piloci zarejestrowali sześcienne UFO w przestrzeni powietrznej Kolumbii. W ogóle szczegóły tego całego zjawiska, tego spotkania, no to praktycznie po dziś dzień nie do końca są za bardzo znane, bym powiedział, dlatego też zachęcam, żeby pogrzebać, poszukać, coś tam wrzucić w komentarzu, zawsze będzie ciekawiej. I w ogóle, szczerze Wam powiem, to nie wiadomo, czy sprawa ta była badana przez jakieś oficjalne instytucje, ale też podobne obserwacje miały miejsce w innych częściach Ameryki Łacińskiej. No, jeżeli weźmiemy sobie, przyjrzymy się bardziej Stanom Zjednoczonym i właśnie na przykład takimi obserwacjami, przyjrzymy się tym obserwacjom, które miały miejsce nad strefą 51, no to w roku 2021 w okolicach Grom Lake, to jest w stanie Nevada, tam znajdują się w ogóle tajne bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych. No i tam też świadkowie relacjonowali pojawienie się obiektów w kształcie właśnie takiego sześcianu. Niektóre z nich miały w ogóle pozostawać w przestrzeni powietrznej nieruchome przez dosyć długi czas, inne z kolei wykonywały jakieś nagłe, nieludzkie manewry. To też jest taki jeden z elementów, gdzie takie właśnie UFO Cube widziano. A jeszcze coś Wam powiem ciekawszego, bardziej komicznego, to w roku 2022 w czasie wojny na Ukrainie astronomowie z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki prowadzili w ogóle badania nad niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. No i oni też stworzyli taki oryginalny dosyć raport i ich raport w ogóle, no to nawet nie był jeden raport, więcej raportów było. Te raporty wspominały o takich ciemnych obiektach, no i niektóre z nich miały formę właśnie prostopadłościanów poruszających się z dosyć dużą prędkością. Pozostaje pytanie w ogóle, czy przeprowadzono jakiekolwiek badania naukowe, które by dotyczyły tego UFO Cube, tego sześciokątnego UFO. No i chociaż powiem Wam, że to UFO jest chyba, nie jest najczęściej badanym jakimś typem UFO, no to istnieją różne raporty i analizy, które dotyczą tego właśnie fenomenu. Weźmy sobie na przykład raporty Pentagonu, weźmy sobie raporty UAP Task Force z lat 2020-2023. No i w ramach raportów, które dotyczyły tych niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, czyli chodzi mi tutaj o UAP, a dawniej nazywano to UFO, no to amerykańskie wojsko analizowało przypadki obiektów o różnych dziwnych, niezwykłych kształtach, no i też i między innymi sześciennych kształtach. No i te raporty ujawniły, że niektóre obiekty nie miały widocznych śladów napędu, nie wydzielały ciepła i unosiły się w jakiś sposób niewytłumaczalny przez obecne technologie. Natomiast brak jest w ogóle jednoznacznych wniosków, które by dotyczyły albo dotyczyły ich pochodzenia. Nie? No, tak jak już wspomniałem, w 2022 roku na terenie Ukrainy, czy jest cały czas ta wojna, no to astronomowie z Ukrainy, z tego Uniwersytetu w Kijowie, przeprowadzili badania nad takimi szybkimi, niewidzialnymi obiektami w atmosferze. No i w ogóle ich prace sugerowały, że niektóre obiekty mogły mieć formę regularnych brył geometrycznych, które poruszały się z prędkościami mniej więcej do 15 km na sekundę. Więc również prowadzono takie badania nad technologią stealth i takim optycznym, bym powiedział, maskowaniem. Istnieje w ogóle taka teoria, że obiekty te mogą być wynikiem w ogóle eksperymentalnych technologii wojskowych, na przykład zaawansowanego jakiegoś kamuflażu optycznego albo różnych napędów antygrawitacyjnych. No jednak żaden kraj oficjalnie nie przyznał się do posiadania statków powietrznych o
takim wyglądzie i o takich możliwościach. No, jakbyśmy mieli tak się zastanowić, co my w ogóle wiemy o tych UFO Cube, no to wiemy, że te sześcienne UFO było wielokrotnie obserwowane zarówno przez pilotów wojskowych, jak i cywilnych. No wiemy również, że niektóre raporty sugerują, że obiekty te są zanurzone w przeźroczystej kuli, co też sugeruje takie pole energetyczne albo jakąś, nie wiem, tarczę ochronną. Najgłośniejsze przypadki ze spotkaniami z tego typu statkami kosmicznymi, nazwijmy to, to są takie obserwacje, które były prowadzone albo nad Ukrainą, albo nad Stanami Zjednoczonymi, a też właśnie ostatnio nad Kolumbią. No i raporty Pentagonu i ukraińskich naukowców też sugerują, że obiekty nie mają w ogóle jakiegoś konwencjonalnego napędu. Tak na marginesie to powiem, że nie ma w ogóle dowodów, że są to w ogóle jakieś ziemskie technologie, no ale również brak jest jakiegokolwiek potwierdzenia, że są to jakiekolwiek statki pochodzące albo pojazdy pochodzące od innych obcych cywilizacji. No ja jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Dajcie tradycyjnie ślad w komentarzu, weźcie jak najbardziej, zostawcie po sobie ślad w postaci lajka. I starajcie się udostępniać materiały z tego kanału, a też zachęcam do tego, żeby być w grupie wspierających, dlatego że zawsze YouTube'a robi coś takiego, że bierze co jakiś czas czyści dzwoneczki, żeby nie informować ludzi o różnych nowych wyświetleniach, więc jeżeli ktoś jest w grupie wspierających, to zawsze będzie miał dostęp i będzie miał więcej możliwości niż normalny widz, normalny oglądacz, będzie też mógł brać, podrzucać pomysły na interesujące go tematy i będą programy na życzenie robione. Także zachęcam jak najbardziej również do tego i czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie.